Siemano, dzisiaj porównamy sobie jak wygląda solo hunt z podwójnym mana leechem, a jak z life leechem. Potem chwilę pogadamy o rotacji speli, a na koniec podpowiadam na wasze pytania. W Soulcatterze został mi mana leech z innego respa, dlatego wybierzemy się na Sfinksy, aby wybić kilka klat, zanim wrzucę do life leecha. Co prawda Sfinksy biją na tyle mocno, że nawet z dwoma life leechami trzeba się doleczać potami, ale porównajmy jak to wygląda. Wrzucę po 4 randomowe pule i zwróćcie uwagę ile będę używał saprimów. Na początek 7 mobów, gdzie po chwili dobiegł 8 i pod koniec były problemy. Kolejna 7, ale nie zaczynałem z full HP, więc także nie obyło się bez kilku potów. Tutaj full box. A teraz to samo tylko z coifem, w którym mam włożony magic level. Później pokażę też jak wygląda leczenie z takim coifem. No i jak widać po około 20 minutach zeszło jakieś 50 saprimów, a i tak starałem się nie brać 8. No i potem włożyłem life leecha, bo zbliżał się double. Co prawda mogłem zresetować analyzer, ale ważniejsze ile schodziło mi saprimów, jednak żeby nie było, dalej dokleiłem jeszcze scenkę z innego hunta, żeby sprawdzić ile ich poszło po tych około 20 minutach. Oczywiście jeżeli mamy life leeche, to czasem musimy doładować manę, ale lepsze to niż spamowanie saprimów i większe ryzyko deski. Ale wiadomo, że nawet jeśli nie użyje się saprima na klacie, to często trzeba jakiegoś wypić po niej, bo bez sensu wchodzić na kolejną klatę z yellow HP. Także podsumowując, na solo hunty konieczny będzie podwójny life leech, a podwójne mana warto mieć podczas team huntów, żeby nie nosić tylu manasów i dzięki temu mieć więcej kapa na luta. I tu jeszcze dwa inne pule w przyspieszeniu. I dla porównania, po około 20 minutach zużyłem 13 saprimów, chociaż normalnie, dla większego bezpieczeństwa wolę ich spalić więcej. A teraz porównanie leczenia z hełmem bez imbu na M-level i coifa, który ma to imbu włożone. I jeszcze szybkie porównanie na innym respie, najpierw jedna klata z podwójnym life leechem. I jak widać, na takim respie jak ten w ogóle nie potrzebuję używać saprimów, chyba że zabraknie mi many na leczenie. I to też oczywiście zasługa Falcon Longsworda, który jest idealny na tego spota. A teraz z Falcon Plate'em bez life leecha, w którym co prawda miałem imbu na ziemię, ale mimo to pod koniec spadło mi dużo HP. Okej, a teraz warto powiedzieć krótko o rotacji Eka. Przez wiele lat do bicia 8 mobów wystarczały 3 spele ofensywne, czyli Exori, Exori Gran i Exori Min. Jednak pod koniec 2020 roku spele Eka zostały wzmocnione, tak jak na załączonym obrazku. Zatem od tej pory Exori Mass stał się bardziej opłacalny do używania w fullboxie, dlatego że bije oczywiście obszarowo, a co za tym idzie, więcej mobów może dostać dodatkowy damage z czarmów i dotyczy to też tych mobów, które kręcą się wokół 8. Ja często zaczynam właśnie od Exori Mass, jeszcze wtedy, gdy moby do mnie podchodzą. Potem uderzamy Exori lub Exori Gran, to w sumie zależy czy bijemy coś mocniejszego, bo jeżeli tak, to nie ma sensu się overhealować Exori Granem, z którego dostajemy więcej HP z life leecha. A do tego, jeżeli po Exori Mass uderzymy Exori, to potem nie musimy używać Exori Min, bo rotacja będzie wyglądać następująco.
Chociaż ja i tak nadal bardzo mieszam te rotacje w zależności od respa i ustawionych charmów i wydaje mi się, że częściej używam Exori Min niż Exori Mass, jednak najważniejsze, żeby nie przegapiać tur. I tu jeszcze mała rada, jak na jakimś respie lecą z mobów jakieś słabsze poty, np. ultimate'y, to jeżeli trzeba, to klikajcie je z paska albo z hotkeya razem z Exurą Eco, bo wtedy bardzo szybko podleczycie się między klatami, czy nawet na klacie. A teraz pora na kilka waszych pytań. Jak ubierać się na gejzery? Mniej więcej tak jak na Verelejony, tyle że Suncatcher zamiast Lit Torcha. Najbardziej optymalną rotacją wydaje się ta, którą zaprezentowałem w tym odcinku. Jedno Exori Mass przy lurowaniu i drugie w fullboxie będzie najlepszą opcją. Jak najbardziej należy, a nawet trzeba uderzać z broni i od razu rzucać spela. Hit z broni, szczególnie skryta, odnawia znaczną ilość HP, do tego robisz większy damage i dublujesz szanse na charma w zaznaczonego moba. W Falconie mam kryta i HP i najbardziej przydaje się on na Azury, Blightwalkery czy Drakeny Abo. Co do ekwipunku, to myślę, że do 200 musisz nosić taki secik, a po 200 zainwestować w ten. Jeżeli taka odpowiedź nie wystarcza, to może nagram jeszcze coś o EQ dla niższych leveli. Jeżeli chodzi o skillowanie, to zdecydowanie warto podbić trochę skilla na dublu, właśnie exercise weaponem, bo wtedy bardzo szybko wbijesz taki skill, który umożliwi łatwiejsze expienie. Oczywiście, że Soulmaimer lepszy, jednak chodziło mi o to, że są mniej więcej na równi w porównaniu do Gnome Sworda, który od nich odstaje. Na większość pytań odpowiadam na bieżąco pod waszymi komentarzami, ale dobrze, że o tym napisałeś, bo warto przypomnieć tym, którzy od niedawna grają Ekiem, że Exeta od długiego czasu nie tylko przejmuje moby, ale także przytrzymuje je przed ucieczką na jakieś 6 sekund. Zmiana ta została wprowadzona w Summer Update'cie 2017. Na dziś to wszystko. Zapraszam do dalszych pytań i do proponowania tematów na filmiki, a ja tymczasem powoli zabieram się do wrzucenia przedostatniego odcinka projektu Soul Shredder. Dzięki i do zobaczenia.